Dzień dobry, wujo z tej strony. Dzisiaj mamy 22 dzień naszej motocyklowej wyprawy na 50 i jesteśmy właśnie w Gruzji. Tutaj, o, tu pan taki uśmiechnięty inaczej. Nie, wszyscy w miarę zadowoleni chyba. Łukasz zadowolony? No, szkoda, że wyjeżdżamy, ale to... No. Spędziliśmy tutaj w tym miejscu 2 dni właściwie, to jest przy Wardzi. Zamrodziliśmy trochę za długo na zwiedzaniu Wardzi, bo jest piękna i warto było. To niestety, ale wszędzie na północy są jakieś opady deszczu, których już mieliśmy pod dostatkiem w Rumunii i na Węgrzech i wcześniej. I zwyczajnie nie chce nam się moknąć, więc opuszczamy Gruzję i jedziemy w dół Turcji. Tam zobaczymy, co będzie. Mamy nadzieję, że nie za duże upały, bo podobno mają zejść. Było po 45 stopni, teraz ma być 33, więc względnie dobrze. O, tu śniadanie, racuchi, placuchi, mlekuchi, Śmietana. seruchi. Takie tam. Siemasz psiunia. No, nie za mała. O, i mrówki wącha. Pieseł nie ma ogona, uszu i nie wygląda to na obcinane celowo. A słyszeliśmy w nocy wilki, także dobrze jest. Na razie, jedziemy dalej. No tak, zbieramy się w stronę przejścia granicznego, ale zanim to nastąpi, pora jeszcze umyć motocykle, bo są znowu piekielnie uświnione. A ta myjka tutaj miała takie ciśnienie, że robiła odrzut przy starcie. Trzeba było myć lekko z dystansu. No poza oczyszczaniem rury wydechowej z asfaltu. A teraz już powoli w stronę granicy z Turcją, która nie jest aż tak daleko, ale prowadzi jakimiś dziwnymi wygwizdami. No tak, bo jedziemy innym przejściem niż tu jechaliśmy i to ma sens, bo będziemy jechali przez góry, a potem nad fajne jezioro. Także, no sami zobaczcie, jakie mamy widoki. Chociaż te już widzieliśmy, jak tu przyjeżdżaliśmy. O, tą twierdzę powinniście pamiętać. Siedzieliśmy sobie tu na kawie, jak ten wspaniały piesek zrobił kuku motocyklowi Łukasza. O, a tu już jesteśmy na nowej drodze, na której jeszcze nie byliśmy. Bardzo ładna, prawda? Tak w ogóle to chcemy zrobić dzisiaj parę kilometrów, bo kierujemy się w stronę Dark Canyonu. Tam dzisiaj na pewno nie dojedziemy, ale mamy nadzieję być względnie blisko. I tak nam się tu fajnie jechało, nawet względnie szybko, aż w końcu przyblokowały nas jakieś auta osobowe i ciężarówki. No to co, ja jechałem pierwszy? No to co, cyk ich, łykniem, bo odwykniem. A jak już byłem w trakcie wyprzedzania, to tylko słyszałem Pawła krzyczącego coś w interkomie. No i właśnie mandacik dostaliśmy. 100 ekstra. Słyszę. 100 ekstra. Co? Po 100 zł. A Co on mówił? 100 lari. No za wyprzedzanie tam, wiesz. Na zakazie. No. Ty nie dostałeś jedyny, bo się skapnąłeś. Jak krzycz? Ja nie wiedziałem, mówiłem Łukaszowi, Tak, że ale ja już dociskacz. pojechałem wtedy, jak ty I mówiłeś. mówię tak, nie wiem, czy on jedzie z bagażnikiem, Tak. czy ma sygnały. Tak. I tak kurde mówię, a A na wszelki nic, no to- wypadek. Nie zesramy się przez 20 funtów, ale nie sympatyczni. To nawet polska policja chyba sympatyczniejsza. Czemu? Przecież się uśmiechał. A, uśmiechał, chyba według standardów Łukasza. Straszliwe ponuraki, próbowaliśmy być dla nich sympatyczni, mili, ale nic to nie dało. Wlepili mandat i tyle. Także uważajcie tutaj na tych, co się przyczajają.
miejscu niestety pomyliliśmy trochę trasy, nadłożyliśmy ze 20 km, no ale cóż, przynajmniej widzieliśmy nowo budowaną autostradę od dołu. A teraz jesteśmy już na ostatnim prostym odcinku tuż przed granicą z Turcją. No i zobaczcie, jaka tu fenomenalna droga. Dziura na dziurze, trzeba bardzo uważać, bo można było stracić zęby. I nie tylko. A jeśli myślicie, że dziury wcale nie były takie złe, to patrzcie teraz. A już tuż przy samej granicy Gruzja wygląda jak po wojnie. Co właściwie jest prawdą, tylko wojna chyba nie była tutaj. A tak w ogóle to uważajcie, jak jeździcie w tych krajach, bo zawsze gdzieś czai się Mercedes, który gotów jest was wyprzedzić. A tu przed wami mijamy właśnie jezioro Çıldık. Nie wiem, czy tak się to wymawia, ale Google Translate tak właśnie mi to powiedział. Ogromne jezioro, znacznie większe niż Śniardwy, ale w Turcji jest dużo większych jezior niż to. A właśnie, a propos Turcji, to jak widzicie, Paweł właśnie już w niej jest. My z Łukaszem niestety nie, bo musieliśmy zapłacić tam mandat na granicy, na której zresztą nikogo nie było. Więc mogliśmy to zrobić dopiero, jak po jakiejś pół godzinie pojawił się jaśnie pan urzędnik. A poza tym, pamiętacie moją tablicę rejestracyjną, do której dokleiłem 1? No więc gruzińscy pogranicznicy prawie mnie za to aresztowali. To znaczy, wyglądało na to, jakby chcieli i za cholerę nie mogli zrozumieć, dlaczego to zrobiłem. Ale opowiem wam o tym jeszcze za chwilę, bo tymczasem Otóż chwila przerwy. jesteśmy już w Turcji z powrotem. Przejazd przez granicę, ten cyrk na kółkach. Kurde, jakie to szczęście, że my w tej Unii jesteśmy. Ja pierdolę. Znaczy, my nie jesteśmy w Anglii. Tam nie ma takich cyrków. A tu od czapy. No ale dobra, jesteśmy w Turcji, jedziemy przez całą Turcję i potem już do cywilizacji. Także zobaczymy. No tak, w temacie cywilizacji. Zobaczcie, jaka droga na powitanie w Turcji. Raczej lepsza niż ta po gruzińskiej stronie, co? A to już nasze jeziorko w pełnej okazałości. Takie, muszę przyznać, nawet ładne. O, nas przykopały ty, wyciążek. No właśnie, witamy z powrotem w kraju o innej kulturze. A słyszycie, jak Harley Łukasza przerywa? No więc właśnie, przerywa jak jasna cholera. Znaczy w sumie to nie zawsze i to przychodzi takimi falami, ale jak zaczyna przerywać, no to jak jasna cholera i robi się coraz gorzej. Mamy nadzieję, że nie spierdzieli się to całkiem i uda się dojechać do jakiejś cywilizacji, czyli do Europy. Gas station coffee, cracked paper cups we brim, maps folded like secret plans. No bo tak między nami mówiąc, podejrzewamy problem natury elektrycznej. Przewody wysokiego napięcia sprawdziliśmy, świece też, więc prawdopodobnie będzie to cewka albo moduł zapłonowy, więc w sumie to nie fajnie. Ale zawsze możemy się mylić. Night sky hanging low and wide. Tires hum a lazy lullaby. Silent shares a seat beside you and distant. Kurde, no żal nam trochę, że wyjechaliśmy już z Gruzji, no ale nie zobaczylibyśmy wszystkiego w Turcji, gdybyśmy zostali tam jeszcze trochę. No wszystkiego naraz zrobić się nie da, a poza tym mamy jeszcze w planach poeksplorować trochę Grecję, no i Bałkany. A tymczasem przerwa na tankowanie i paszę i taki swojski widoczek. Coś tam takiego, ale nie mogę ci teraz odpowiedzieć, bo filmuję kiełbasę turecką. Nie, to nie była kiełbasa, taki żarcik. Trochę jak kupa wygląda.
z orzechami, ale to nic. Dobra, to była jakaś słodka przekąska z orzechami. Całkiem smaczne to, no ale nie wyglądało zbyt dobrze. No ale dobra, chciałem wam powiedzieć o tej tablicy rejestracyjnej. No więc zobaczcie tutaj. Dokleiłem sobie tą jedynkę, dlatego że każdy turecki urzędnik i CPN-iarz mylił się i wpisywał HTI zamiast HT17. No więc dokleiłem taki drobiażdżek z taśmy klejącej. No i z tym właśnie były problemy. Dlaczego to zmodyfikowałeś? Jak śmiałeś? Ale przecież nic nie zmieniłem, zrobiłem tylko, żeby jedynka była bardziej czytelna. No i w końcu mnie puścili. A mogli rozstrzelać. No ale mniejsza z tym. Jedziemy już, bo droga ucieka. No nie jest najlepiej z tym przerywaniem, ale wciąż da się utrzymać jako taką sensowną prędkość. A tu kolejna fantastyczna droga, znowu klimaty jakby trochę w Stanach. I powiem wam taką jedną rzecz, zastanawialiśmy się, którą drogą powinniśmy tu jechać i poza fenomenalnymi drogami typu D050, każda inna droga tutaj też jest rewelacyjna. Nie ma złych wyborów. Naprawdę. No dobra, czasem są tylko złe nawierzchnie. A jeśli myślicie, że ta jest super, no tak nie do końca. Ale nie jest najgorsza. Tymczasem pora jednak na kolejną przerwę, w czasie której No mój dobrze, kolega postanowił filmować, gdy... elegancko. No wiadomo. Ale dobra, jedziemy dalej. A właśnie, a tak w ogóle to jest ciepło, ale nie upiornie gorąco, bo jak widzicie, to mój kolega jedzie w kurtce skórzanej i wcale z tego powodu nie narzeka. Temperatury zeszły do stabilnych 30 i ciutkę poniżej. Także było bardzo przyjemnie. A jeśli zastanawiacie się, że jakoś coś nie widać nigdzie Łukasza, to prawda, bo jego motocykl tak go zdenerwował, że postanowił wyciąć do przodu i cisnął, ile fabryka dała. Niekoniecznie najbardziej rozsądne rozwiązanie, ale z emocjami się nie dyskutuje. Wyprzedzać przy gliniarzach, czy też poczekać? Oto jest pytanie. Pięknie tu wszędzie przyznacie, ale spójrzcie na te chmurki. Robią się jakieś takie... dość interesujące. Żeby nie powiedzieć, że wręcz niepokojące. Tak. No, postój na CPN-ie, bo strasznie gorąco, ale to nic. Bo najgorsze, że ta chmura nas prześladuje, jest prosto przed nami i tam mamy zamiar jechać. No, więc musimy zobaczyć, co z noclegiem, bo już późno dosyć. Także sprawdzimy nocleg i pogonimy tam, chyba że będziemy przeczekiwać deszcz. Okaże się. No, ale to tyle. Tymczasem idę pić kawę, bo chłopaki tam już kurde zamówili chyba coś. No właśnie, bo Łukasz się znalazł, czekał na tym CPN-ie, a deszcz oczywiście, że przeczekiwaliśmy. Tam jest burza, ale to ciul. Tu są, zobaczcie, góry, a tu już gór nie ma. Koniec. Ale nie za długo, bo byliśmy w jakimś takim dziwnym okienku. Przed nami burza, za nami burza, no nic, jedziemy. Ja się przebrałem w przeciwdeszczówki na wszelki wypadek, ale Paweł jechał na twardziela, bo stwierdził, że jest za gorąco i tak zaraz wyschnie.
wyschnie, albo i nie wyschnie, o ile przeżyje. on my knee. Tracing all the river cuts to bad memory. Ale wiecie co? Wygląda, jakbyśmy chyba omijali tą burzę trochę bokiem. Cross silver blur. You say I thought I had a plan, but you don't sound sure. Sky is crying on the highway, tears on every sign we pass, every drop spelling out the things we were scared to ask. If the clouds are gonna break, then maybe we can too. No i co? Jak widzicie, prawie sucho. Zatem operacja się udała, a my powoli dojeżdżamy do naszego hotelu, który wykupiliśmy w miejscowości Erzurum, które myśleliśmy, że jest zwykłym miasteczkiem. Tymczasem ma 350 tysięcy, więc raczej takie sporawe. Co nie znaczy, że coś tu się dzieje. No i proszę, dojechali na miejsce. Jak tu pięknie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jest gdzie zaparkować, na ulicy znaczy. Ale przede wszystkim, ponieważ byliśmy piekielnie głodni, szybko zrzuciliśmy graty i poszliśmy na miasto. Nie jest tak, że idziemy gdziekolwiek, jakkolwiek. To jest grubsza sprawa. I to bym tak se nie chciał iść, tak wiesz, na tym osiedlu. Czemu nie? No właśnie, czemu nie? Przecież jest ładnie, bezpiecznie i spoko. Ale dobra, w końcu dotarliśmy na paszę. I to jest najlepszy kebab, jaki kiedykolwiek jadłem. Był naprawdę super. I tak powinien być podawany kebab. Teraz wracają. Znaczy w sumie to pewnie zależy jaki. I proszę bardzo, cyk. Tureckie życie nocne. Kwitnie. Kwitnie jak cholera. No szczerze mówiąc, jak na centrum dużego 350-tysięcznego miasta, to trochę się tu nic nie dzieje. Dziura zabita dechami. I jeszcze jak tak sobie tu gdzieś szliśmy, to ktoś gdzieś z okna rzucił jakąś butlę w naszym kierunku, czy cholera wie co to było. Ale zaraz się schował, więc albo dzieciaki, albo przypadek. No ale nieważne. Dość to wszystko dziwne. No i w taki piękny sposób zakończyliśmy ten dzień, a z samego rana śniadanie i bieg na ulicę sprawdzić, czy motocykle jeszcze stoją. No i stały, ale był też taki widok. Bardzo oto towarzystwo wzajemnej adoracji pod, prawda, hotelem klasy Atlas. Bardzo ładny. I stąd udamy się tam. Albo nie wiem gdzie. Tam. Tak jest. Zatem jedziemy. Hotel szczerze mówiąc nie był najgorszy, ale taki parking prosto na ulicy trochę moim zdaniem niefajny. Zwłaszcza w takiej dziurze. O, słyszeliście? Nie przerywał. Ale my tymczasem jednak spadamy, bo plany na dzisiaj są bardzo poważne. No bo zamierzamy dzisiaj dojechać do Dark Canyonu. Wczoraj zrobiliśmy jakieś 400 km, dzisiaj pewnie będzie podobnie. Z tym, że nieco bardziej bocznymi drogami. Przynajmniej później, już za Erzincan. A tymczasem przerywanie w motorze Łukasza wróciło ponownie. Feels heavier now. Every breath is a silent vow. Far from home, I'm a wandering soul, rolling through places I don't know. Far from home.
piękna amerykańska droga, ale pamiętajcie o dziurach. in the sky. I'll be there by morning, no need to say. Tak, tutaj czujność zawsze jest potrzebna. And my feet just comply. Far from home. I'm a wandering. A teraz uwaga, demonstruję, jaki jest mój ulubiony rodzaj motocykla. Where the wild winds moan. I'm chasing a dream, but I'm all alone. No kurde, wiecie co? Takie autostrady to ja poważam. Gdyby wszystkie tak wyglądały, byłbym na nich częstym gościem. Było pięknie, ale jednocześnie gorąco. A za chwilę przyszedł czas na tankowanie i przerwę na jakiś napój. No dobra, jesteśmy na CPN-ie. Pierwsze tankowanie. Właściwie ledwo zdążyliśmy ruszyć, bo przejechaliśmy ze 100 km. Chłopaki, już kawa, ciasteczko, postoik. Jeszcze południa nie ma, zacznie robić gorąco. Zaraz będzie narzekał, że jest gorąco, ale spoko. Postoik musi być. Trochę mnie to denerwuje, przyznam. Tak to jest na dłuższej wyprawie właśnie, że jeden drugiego zaczyna irytować, a ich nadmierne postoje są trochę irytujące, zwłaszcza pośrodku niczego. Ja rozumiem, zatrzymać się gdzieś w górach, wziąć sobie jakiś tam, nie wiem, wodę, coś, usiąść gdzieś w ładnym miejscu, ale siedzimy, zobaczcie, gdzie siedzimy. No to nara. Czy ja zacząłem być już zrzędliwy? No chyba trochę tak. Ale wiecie co? Długość wyprawy zaczynała powoli odciskać lekkie piętno. A najśmieszniejsze jest to, że nawet nie jesteśmy w połowie. Dopiero 23 dzień. Ale z drugiej strony to jest już ponad 3 tygodnie. I to czuć, pojawia się pewne zmęczenie i irytacja, a banalne problemy denerwują i sprawiają wrażenie całkiem poważnych. Oho, zostaliśmy zatrzymani właśnie na wojskowym punkcie kontrolnym. Ale właściwie to tylko lokalni bajkersi byli kontrolowani,
My przejechaliśmy po prostu bez sprawdzania czegokolwiek. Żołnierze rzucili tylko okiem turyści, no to jechać dalej. A teraz wyprzedzamy lokalsów. Całkiem niezła ekipa się ich tu nazbierała. Widać, że jest to niezła i uczęszczana przez motocyklistów droga. Nawet w kraju takim jak Turcja, gdzie nie za dużo ludzi jeździ. No spójrzcie tylko na te przestrzenie. Jak tu wygląda? Czy można tu mieć zły humor? Chyba się nie da. Absolutnie przepiękna trasa, absolutnie przepiękna miejscówka. No po prostu niebo w oczach i pod kołami. Trzeba było zatem stanąć. Słyszysz to? A, widzicie jak płyną? I left the siren sleeping in the street. I co powiecie? Może być? Moim zdaniem takie solidne 3+. Oczywiście żartuję. Mega. Mega miejsce. Po prostu petarda. I knew right then I wasn't going back again. No concrete fields around my name. No neon pulling at my veins. Just open ground and honest air. Concrete fields no more. I'm there. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja nie mam słów, jak to było pięknie. Powiem wam tak, na tej wyprawie to była druga droga, która wywaliła mnie kompletnie z butów. Pierwsza to była D050 i druga to jest właśnie ta. Carry on. No concrete fields beneath my skin. No city noise closing in. Every step feels light and sure. Concrete fields no more. No more. My friend, I found what I was missing. And quiet miles and slow decisions. A place where roots can touch the rain. Where nothing's owned and nothing's changed. Wstępnie myślałem, że jeszcze jakoś skomentuję to miejsce, powiem wam coś więcej. Ale właściwie to nie mam tu o czym mówić. To wszystko mówi samo za siebie. No concrete fields in front of me. Just dirt, just sky, just honesty. I'm not lost, I'm finally sure. Concrete fields no more. No more. Była to nawet nieoznakowana droga z Erzincan do Istasjon, a teraz już jesteśmy na drodze D
877. If you ever feel the ground give way, follow the road, you'll know the day. And city dreams don't ask for more. Concrete fields, no. No, to prawda, tam motory jadą. A teraz, moi drodzy parafianie, zjeżdżamy do doliny rzeki Eufratu. Tak jest, tam na dole to jest Eufrat, a my dojechaliśmy właśnie do tak zwanego Dark Canyonu. To znaczy, za chwilę będziemy właściwie na niego wjeżdżać, ale jeszcze tylko przejedziemy przez ten tunel. A co będzie za nim, to już dowiecie się w kolejnym odcinku, na który zapraszam tradycyjnie za tydzień. No chyba, że mi się nie uda. Auta jadą, jest to tak. Nie widać się w ogóle. Tak. Na razie, cześć!